Cześć, witajcie. Dzisiaj zeszliśmy w teren. Płyniemy do obozu bazowego. Jutro powinniśmy być na miejscu. Dzisiaj niestety już warunki pogodowe i godzina nam nie pozwoliły na to, aby tam dotrzeć. Chodź. Chodź, idziemy. Niestety rano warunki pogodowe nie pozwoliły nam na to, aby płynąć dalej. Była strasznie duża fala. Sprawdzaliśmy pogodę i niby ma być za jakieś 2 godziny flauta. Także pewnie dopiero za 2 godziny będziemy kontynuować naszą podróż do obozu bazowego. No ale czekamy. Póki co zaczynamy się pakować. Pewnie powoli będziemy zasuwać, bo to szkoda czasu. A daleko nie mamy. Tyle się przemęczymy, nawet jak będzie dosyć duża fala. Hop. No, hop, tutaj. No nie będziesz kierował. Dalej. Nie, tutaj nie. Dalej. Hopsa. Hop. Tak, bardzo ładnie. No i ładnie leżeć. Przed nami wyspa, na której się znajduje nasz obóz bazowy. No, także za chwileczkę już będziemy tutaj na miejscu. No to wkraczamy do naszego obozu bazowego. Zobaczymy, czy się wszystko ostało po zimie. Zapasy wyglądają, znaczy zwyczka wygląda, że nic się tam nie dostało, że wszystko jest ok, w sensie, przepraszam. No i dobra, wygląda wszystko ok. No okej, idziemy zobaczyć, co tam w naszej spiżarni po zimie. Czy wszystko jest? Czy nam myszy nic nie wyniosły? Albo inne rysie. No to na górę. Okej. Prawie jesteśmy. Opa. Oj. Okej.
Porcja się trzymie. Proszę Państwa, wszystko jest. Jedzenie jest. Piła jest. Ramowa. Super, narzędzia są. Przetrwały. O, sznurek się wykomarkę. Nie pamiętam, gdzie był. O, drabina mi ucieka. Ale jedzenie jest. To jest bardzo, bardzo ważne. Ostatni dzień na wyspie. Patrzymy, jaka pogoda. Co prawda startować mieliśmy 1 maja. Dzisiaj jest 28. Ale startujemy jutro. Z tego względu, że internet mi padł. Nie mam kontaktu. Nie mogę zrobić przelewów. Nie mogę zrobić... Nic nie mogę zrobić. Nie mogę wrzucić nawet zdjęć, żeby prowadzić jakąś relację. Także plan mamy taki, że rano wstajemy o wschodzie słońca, ostro się pakujemy i schodzimy jak najszybciej na wodę, żeby dotrzeć jak najszybciej do tego miasta. I kupić doładowanie internetowe, żeby dać ludziom, że w ogóle żyjemy, bo za chwilę będzie problem. Zacznie ktoś mnie niepotrzebnie szukać.
Na horyzoncie same białe bałwany na wodzie. Nie ma w ogóle co wypływać. Nieciekawie to wygląda. Dziś pogoda była dla nas łaskawa, dlatego spakowaliśmy się pospiesznie z rana i już gotowi do trasy. Pierwszy dzień, pierwsze kilometry, załadowani, nie jest tak źle. Woda strasznie zimna, ale do przeżycia. Tak to wszystko wygląda. Okej, to w drogę. Na dzisiaj już koniec. Dotarliśmy w okolice Todene. Jutro zamierzam skoczyć do wioski i zorientować się, gdzie tutaj jest stacja benzynowa w pobliżu i chyba tam skoczę po jakieś doładowanie albo jakąś startówkę do jakiejkolwiek sieci, żeby tylko się połączyć z internetem i doładować swoje konto. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś się uda załatwić. Gotowi do wyjścia do miasteczka. Zamaskowany cały sprzęt. Tak, dla pewności. Karteczka zostawiona. No i w drogę. Dotarłem do miasteczka. Dowiedziałem się od serdecznego Szweda, że lipa, że muszę iść 23 km do Linköping. A więc tak, my jesteśmy tu, Todene, a musimy się dostać tu, Linköping. Płynięcie tą trasą to jest po prostu za daleko. Szybciej tam dostanę się na nogach, bo to nie ma czasu.
Dotarliśmy pod Linköping. Za nami 23 km trekkingu. Są odciski na nogach. Krew też się polała, ale jest ok. Tak wygląda nasz mały obóz. Na większe gotowanie, a tym samym ognisko nie ma sensu z dwóch powodów. Że raz, że nie mamy wody, bo wszystko poszło w marszu. Pozostało tylko w zasadzie na skromną kolację i jakąś herbatę na wieczór. A dwa, problem jest tego typu, że jesteśmy około kilometra, może nawet mniej, od Linköping. I w pobliżu kręci się mnóstwo ludzi. Chyba są tutaj jakieś ścieżki po prostu porobione, no dużo ludzi. Przez to nawet nie palimy dzisiaj ogniska na partyzanta, że tak powiem, nocka. A rano wstajemy i już lecimy do miasta załatwiać to co jest do załatwienia. A to moja kolacja. Kasza gryczana, kostka warzywna, oregano, papryka ostra. I to wszystko. Koniec wody. Misja zakończona sukcesem. Udało się. Mamy internet. Przelewy szybko zrobione. I ciśniemy do obozu. Pozostały nam ostatnie może z 2 km przez las i będziemy już w obozowisku. Ostatnie 50 metrów do obozu. Jestem ciekaw, czy wszystko się stało. Mam nadzieję, że tak. No i wszystko jest na miejscu. Wszystko gra. Ja tu nawet nie siadam, nie rozbieram się. W sensie nie ściągam butów, bo ich z powrotem nie założę. A nie siadam, bo już nie wstanę. Także pierwsze co to ja zakładam obóz i myję nogi, gromadzę jakiś chrust i robię coś skromnego do jedzenia i kładę się, bo mam dość. Rozbici, wszystko uszykowane pod ręką, żeby potem już nie latać. Jak już zdejmę buty, jak usiądę. Także wędrujemy zdjąć buty i idziemy zobaczyć, co tam się stało. Chodzić nie można. O ludzie, ała. O ja pierniczę. Skarpety to do wyrzucenia. Chociaż może się uda zreperować. Kilka otarć. Kilka pęcherzy. Na piętach pęcherze.
No, całkiem sympatycznie. Na kilka dni jestem wyłączony. O, o, o ludzie. O ludzie. Teraz internet to ma inną wartość. Dzisiaj na kolację to samo co wczoraj. Nawet dobre było. Ta kasza, kostka właśnie, taki bulion warzywny, papryka ostra, oregano. No i dzisiaj ekskluzyw, dodałem nawet oleju. A na dokładkę płatki owsiane, coś na słodko, herbatka i do leżenia. Mimo że słońce jeszcze dość wysoko jest na zenicie, to my jednak odpadamy, przynajmniej ja. Nanuk chyba też. Swoje dzisiaj zrobiliśmy, łącznie około 50 km w 2 dni. Także ma prawo wszystko boleć. A jutro pomyślimy co dalej. Póki co to oczy się same zamykają. Tak, witamy poranek. Sprawdzałem pogodę. Nie jest ona zbyt optymistyczna. Przez najbliższy tydzień ma padać. W środę czy w czwartek ma być apogeum. Ma być deszcz ze śniegiem, 0 stopni. Także nie ma co się zastanawiać. Kawusia. Ewentualnie jeszcze kubeczek owsianeczki. I bierzemy się za rozkładanie namiotu. I stawiamy piec, gromadzimy opał. Bo nic innego tutaj nie wymyślimy. Na wodę na pewno nie zejdziemy. A tak to chociaż w ciepłym coś poszyję, coś popiszę. Będzie trzeba to jakoś przeczekać. Deszczyk powoli ustaje. Ptaszki zaczynają śpiewać, także jest szansa, że rozstawimy się o suchym. Drugi dzień szycia spodni. Właśnie wszywam elementy skórzane w części frontowej. Mała modernizacja na potrzeby wyprawy. Tutaj już elementy wyprute, przygotowane do ponownego wszycia. Że działamy. Jeszcze dużo pracy. Odlewamy świeczkę na noc, żeby można było przy czym poczytać. I pyk.
Taka świeczka na każdy rodzaj paliwa. Spodnie ukończone, także jak pogoda pozwoli, a zanosi się na to, że tak będzie, to jutro wypływamy. Wypływamy dalej w kierunku Linköping, w którym byliśmy i mieliśmy okazję je odwiedzić, ale posuwamy się dalej, w końcu ruszamy. Już za długo w jednym miejscu i człowieka już po prostu nosi. Także szczęśliwi, ze spodniami na tyłku, gotowi do drogi, spakowani. Trzymajcie kciuki, aby pogoda była. Gotowi do drogi, spakowani, pogoda całkiem sympatyczna, nie wie aż tak mocno, także w drogę. Mamy nadzieję dziś przepłynąć parę kilometrów, co by trochę podgonić nasz szlak. No i tak to wygląda. To w drogę. Tak wygląda dno Kanadyjki po wczorajszym. Ale to jest najgorsze. Zjechane do drewna. Także nie pozostaje mi nic innego jak szykowanie reperturki i naprawianie po prostu szkód, bo to za chwilę zacznie mi puchnąć i tyle spływania. Zaimprowizowany pędzelek gotowy, także lejemy żywicę i kleimy.
No i dzieje się tak jak teraz. O, na głazie stoję do brzegu tyle. Trzeba wysiadać i ściągać sprzęt ze skał. Przerąbane. Dopływamy do miejsca obozowego, gdzie będzie czekać nas dosyć dłuższy postój związany z reparacją wydry, bo wczorajszą moją pracę szlak trafił. A oto moja kolacja. Ty też chciałeś? No wiadomo. Bierzemy się powoli za reparację wydry. Wrzuciliśmy ją do środka, do namiotu częściowo i palimy w piecu, żeby ją troszeczkę podsuszyć. My gotowi już do trasy po dłuższym biwaku, gdzie naprawiałem wydrę po szkale, uszkodziłem. Także jesteśmy spakowani, gotowi do dzisiejszej trasy. To zapasy i część w kwipunku, a to nasz obóz. Dzisiaj śpimy pod chmurką przy ognisku.
Plan jest taki, że po prostu jak przestanie dmuchać, to od razu schodzimy na wodę i płyniemy. Nawet jak to będzie godzina 16 czy 17. W zasadzie do 23 jest jeszcze jasno, to można pływać. No idziemy, idziemy. Tak, bardzo ładnie. A dzisiaj jegomość płynie pod baldachimem. O, taki jestem. Taki jestem królewicz, taki jestem panicz. Gorąco. Mało musone psiak dostał, co by udarem nie przepłacił nasze pływanie. No i stało się, skończyło się Eldorado. Przyszedł wiatr, zrobił falę, ale zdążyliśmy uciec na bezludną wyspę, także pewnie tutaj spędzimy dzisiejszą noc. Nawet nie rozpakowuję wydry. Tak ją zrobiłem. Zacumowałem na belkach. A my po prostu sobie tutaj przekoczujemy. A rano, wcześniej rano, bez pakowania, szybkie śniadanie i lecimy, bo niby ma być dosyć fajna pogoda. W sensie ma nie wiać aż tak. No, zobaczymy. Dzisiaj bez śniadania, od razu zeszliśmy na wodę, spakowaliśmy się i ruszamy, bo jest w miarę dobry warunek do płynięcia. Także lecimy. No i wypłynąłem za wyspę i utknąłem. Bo jednak fala jest naprawdę wysoka, się załamuje. Także jest bardzo duże ryzyko w ogóle płynąć, bo będę dostawał falą w lewą burtę. Nie fajnie.
Wygląda na to, że utknęliśmy na wyspie i musimy czekać faktycznie na lepszy warunek do płynięcia. Ja chyba nie będę ryzykował i nie będę płynął po prostu, bo to nie jest warte tego. No idziemy na spacerek. Oj. No i tak utknęliśmy trochę na własne życzenie na bezludnej wyspie. Wiatr wieje. Mieliśmy co prawda 3 albo 4 dni takiej flauty, gdzie można było popłynąć, ale zadecydowałem, że zanim wypłynę, to po prostu nieco zniweluję wagę naszego ekwipunku. Wiąże się to oczywiście z szyciem ekwipunku, z konstruowaniem nowych elementów, które mieliśmy do tej pory w planach.
No i jednocześnie jest to zmiana jakby objętości tego wszystkiego, co mam na Kanadyjce. A jak zmniejszę objętość, no to będę mógł uruchomić komory wypornościowe, a to mi da większy zapas, że tak powiem, będę mógł pływać na troszeczkę większej fali. I tych dni do pływania będziemy mieli troszeczkę więcej, także poświęcimy troszeczkę czasu tutaj na tej bezludnej wyspie. Zrobimy to, co trzeba zrobić i wtedy już ostro pociśniemy na północ, tak aby do końca czerwca skończyć jezioro Wener i już w górę w stronę Mory płynąć. A teraz bierzemy się za szycie. W planach dokończenie pokrowca na nową matę Nanuka, na której właściwie siedzę. O, muszę podklejać szwy. Jest to wór wodoodporny i zaimpregnować i wszyć zapięcie. Także do dzieła. W końcu ruszamy dalej. Pogoda dopisuje, wiatr jest ok. Nie jest rewelacja, ale da się pływać. Także pogoda się sprawdziła. Dzisiaj będziemy testować komory wypornościowe, które zrobiłem na postoju. Niestety nadmuchałem tylko jedną. Mamy jeszcze dosyć sporo prowiantu i po prostu no nie było miejsca na wydrze. A tak to wygląda. Za nami wyspa, opuszczamy naszą 14-dniową, ponad 14-dniową miejscówkę. Wpłynęliśmy w interior. Byliśmy na takiej małej tutaj wysepce i tutaj w tym miejscu jesteśmy. Jeszcze jakieś z 10 km na oko i wypłyniemy znowu na otwarte wody jeziora. I wypływamy z interioru, z sieci jeziorek, przesmyków i wpływamy do takiej większej zatoki, na której leży Linköping. Pozostało nam jeszcze jakieś może z 3 km i schodzimy z wody już.
Co prawda jest pochmurno, ale nie wieje. Także szybkie śniadanko i schodzimy na wodę. Bo szkoda warunków. Za chwilę znowu zacznie wiać i kolejny tydzień będziemy musieli spędzić na lądzie. Że trzeba napierać naprzód, póki jest możliwość. Dopłynęliśmy do Linköping. Teraz będziemy pokonywać marinę, w sensie będziemy mijać ją i rzeczkę, która wpada. Jest przed nami. Idzie całkiem nieźle. I wywaliło nas w takim miejscu, w środku trzcinowiska. Fala jest taka, że nie idzie płynąć. A poza tym idzie ulewa i ma padać jutro do 16. Także ja nie wiem, tutaj będziemy musieli jakoś przeczekać wszystko w trzcinowiskach. Rozładowujemy Kanadyjkę i bierzemy się za stawianie jakiegoś schronienia. Nie wiem, coś trzeba wykombinować na szybko. No i dało się zaimprowizować schronienie ze stelażu na wiośle i 2 pagajach. Zdążyliśmy przed deszczem, przed największą ulewą. Troszeczkę teraz pomrzyło, teraz przestało, ale wieje tak, że fala się załamuje. No, nie wypłyniemy. Nie ma szans, żeby stąd się dzisiaj wyrwać. Także zostajemy i czekamy, aż się po prostu pogoda poprawi. Nawet ogniska nie zrobimy. Także dobrze, że zrobiłem pełen kociołek jedzenia. Dobrze, że bez obiadu płynęliśmy, bo przynajmniej będzie coś na rano. A rano zobaczymy. Coś się wymyśli. My już gotowi do trasy. Tak prognoza zapowiadała, tak i też się stało. Lekki wiaterek, zachmurzenie i też troszeczkę chłodnawo. Ale już gotowi do trasy, także spakowani i lecimy. Dopływamy do wyspy, gdzie mam plan zatrzymać się jakiś czas, nie wiem ile. Mam nadzieję, że bardzo krótko. Muszę po prostu podsuszyć wszystko, bo mamy mokre, a nie chcę, aby zaczęło mi to wszystko butwieć, żeby się gdzieś wdarła pleśń. Ty mi się nie ładuj tutaj, hrabio. Dalej, idź na brzeg. Według planu się suszymy. Jednak wszystko było mokre. Znaczy wszystko, no większość rzeczy była mokra. Także to już była pora na to. Wykorzystajemy słoneczko. Co prawda warunki do płynięcia są, ale trzeba się najpierw wysuszyć, bo to niefajne jest spanie w mokrym futrze, noszenie cały czas mokrych ubrań. Kiedyś trzeba to wysuszyć, tym bardziej, że nie suszyliśmy się od 4 dni, jak dobrze liczę. Także już pora. Pogoda dzisiaj okazała się łaskawa, także spakowani. No i ruszamy dalej w drogę w stronę Mariestad. Przeorganizowałem nieco ułożenie wszystkiego na wydrze. Musiałem Nanukowi zrobić taki baldachim. Nad nim położyłem panele i nieco wyżej mapę
Cały czas kukam pod nogi, a mały ma przy okazji cień, bo pali dzisiaj niesamowicie. Na wodzie praktycznie zero wiatru, zero ruchu, ale fajnie, dobrze. Można przepłynąć się największe mielizny w miarę bezpiecznie, nie osiadając na kamieniach, skałach i tak dalej. I znów nas wywaliło. Przyszedł wiatr, ale miało odmuchnąć. Woda się nalewa przez burtę. Ciężko płynąć. Także prawdopodobnie zostaniemy tutaj na miejscu. Jeszcze wydry nie rozładowuję i czekam. Może przestanie. Łudzę się. To zobaczymy, jeszcze trochę czasu jest. Dopiero godzina 19. Także może jakby przestało o 8 dmuchać, no to jeszcze bym miał godzinę, półtorej płynięcia. Może nawet 2. Coś tam drogi by się pogoniło jeszcze. Czekamy do 19. Jak się o 19 nie wyklaruje, to trzeba rozładowywać wydrę i czekać na pogodę znowu. No już gotowi, spakowani do wypłynięcia. Dzisiaj niestety nie mogliśmy się ruszyć. Znowu była fala, wiało. Nie było warunków po prostu do płynięcia. Ale z tego, co się orientowałem, jutro ma być dość fajny dzień i jest szansa, żeby się zbliżyć do miejscowości Mariestadt, jakoś tak. Także rano szybkie śniadanie, pakowanie i schodzimy na wodę. Mam nadzieję, że jutro uda się pokonać dość fajny dystans, bo już się zaczyna dłużyć to jezioro. Jest naprawdę, jest potężne, jest długie i do końca nie widać. Jest po godzinie 3, a ja spać nie mogę. Nie zmrużyłem nawet oka. Za niecałą godzinę jest świt, także nawet nie wiem, czy nie wygramolę się spod futer, nie zjem śniadania, nie wypiję kawy i zacznę się pakować, żeby o 5 wypłynąć. Bo raczej na sen to nie ma szans. Lata ten dziwny ptak, hałas robi. O, może słychać. Bez zatyczek nie daje rady. Upierdliwy ptak. Cześć bóbr. Gdzie płyniesz? Bóbr przypłynął. Więc wstałem i stwierdzam, że chyba mi organizm zgłupieje od tych białych nocy. Jakiś dziwnie się czuję, rozstrojony jestem. Cały czas jest jasno. Muszę, nie wiem, firanki zamontować albo jakieś zasłony do namiotu. Cokolwiek, żeby ciemno było. Muszę w końcu zacząć spać. Normalnie jak człowiek. 6:20. Spakowani na wodzie, także ruszamy rekordowo szybko. Jeszcze tak wcześnie na tej wyprawie jeszcze tak wcześnie nie schodziliśmy na wodę. Ja jestem półprzytomny. Póki co fajnie, bo wiatr mamy w plecy.
z lekkim dryfem. Lecimy naprzód, ale bardzo powoli, bo bardzo płytko jest i jest mnóstwo łazów. Trzeba uważać. Także się nie rozpędzamy. I tak się rozbujało w ciągu jednej chwili. Dosłownie minuta. Mała przerwa na posiłek, bo już mi burczało w brzuchu. I tak siedzę i zasypiam. Muszę wystrugać chyba jakieś tyczki do powiek, bo mi się zamykają. Dzisiaj padnę, oj padnę. Mam nadzieję, że zdążę tylko rozładować Kanadyjkę. Jesteśmy tutaj. Także fajnie będzie zrobić ten kawałek, może dzisiaj. Tutaj już według prognozy będę miał flautę 4 godziny, więc jest szansa, że dotrę tu i gdzieś może tutaj. O, Ornas, gdzieś może tu, a tutaj gdzieś już jest Mariestad. Proszę, jak ładnie. Podpływamy do małego portu. Sprawdzić, co się dzieje na wodzie. Przytrzymujemy sobie tutaj gdzieś. Biorę lornetkę i idziemy lustrować, zobaczyć, czy się, żeby się przypadkiem nie wpakować w coś. Niby można płynąć. Fala nie jest aż tak tragiczna. Tylko to się zmienia lada moment. Minuta i już jest w ogóle zupełnie inny temat na wodzie. Bardzo szybko się zmienia tutaj pogoda. Nie wiem, co robić, bo tutaj jest fajne miejsce, żeby przeczekać. Muszę poobserwować troszeczkę, co się będzie działo. Dobra, ja myślę, że nie ma co się szczypać. Trzeba płynąć po prostu. Póki jest pogoda. Najwyżej mnie gdzieś wywali przy brzegu i tyle. Tam przed nami jest wyspa.
Wyspa, która jest zaznaczona na mapie jako punkt biwakowy. Także może tam, a może nawet dalej. Także płyniemy. Dobra, wracamy. Danuś, wracamy, idziemy dalej. Nie pij tego. Nie wolno. Chodź, dalej. Hop. Dalej. Dalej. No i leżeć. Leżeć. No i wygląda, że skończyliśmy w tym miejscu. Wiatr faktycznie przyszedł. Pobieramy po prostu teraz inną taktykę. Płyniemy od miejscówki do miejscówki. Patrzymy, co się dzieje na wodzie. Jak nieciekawie, to zostajemy. Czekamy. Jak fajnie, to płyniemy dalej i szukamy kolejnej i tak dalej. O, inaczej to się nie da. Nie ma co z góry planować, gdzie się będę zatrzymywał, bo za szybko się tutaj zmienia pogoda. Godzina 6:20. Możemy wreszcie ruszyć dalej. Po prawie 3 dniach przestoju. Znów dmuchało, także nie szło płynąć. Tempo dziś mamy całkiem dobre, bo w zasadzie jesteśmy dużo dalej niż tam, gdzie zakładaliśmy, że dopłyniemy. Także prawdopodobnie uda się uciec przed tym największym wiatrem, który ma dzisiaj nadejść. A jak to się uda, gdzie mamy tutaj jakieś, nie wiem, kilka kilometrów, co musimy zrobić w 1,5 godziny, no to mamy w zasadzie, płyniemy w taki obszar, który będzie odsłonięty od wiatru i wtedy będziemy mieli cały dzień w zasadzie na płynięcie, więc jest bardzo duża szansa na to, że dzisiaj dopłyniemy do pod miasto Mariestad, jakoś tak. Także pompujemy. I władowaliśmy się w jakieś trzcinowisko. Niby jakiś przesmyk jest, ale czy my przepłyniemy dalej? Boję się, że będziemy za chwilę się wracać. Ale widoki zacne.
No i wypływamy. A już się bałem. Za nami 16 km w 5 godzin. Także nieźle. Jest fajnie, bym powiedział nawet. Jakbyśmy jeszcze dzisiaj walnęli 16, to będziemy bardzo blisko miasta. I w zasadzie będzie nam potrzebny tylko jeden taki fajny dosyć dzień i zbliżymy się już tu do końca tego jeziora. Także bliżej niż dalej. Jest szansa. A mieliśmy już ruszać. A tu zawiało. Ale miało zawiać. Miało zawiać i zawiało. Białe grzebienie się zrobiły na falach. Także nie ma co na razie ruszać. Miejscówkę mamy dobrą, bo żwirek jest. Można się fajnie wyładować. Idę właśnie zobaczyć może za jakąś ewentualną miejscówką. Awaryjnie to gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje. Ale damy sobie jeszcze czas na rozładunek. Bo to jeszcze godziny 14 nie ma. Jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze się 10 razy może pogoda zmienić. Ale awaryjnie zostajemy tutaj. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Po 3 dniach przestoju mamy znowu pogodę, także ruszamy. 16 km i Mariestad. Także jest szansa. Przelotne deszcze są, ale i słoneczko jest, także można się wysuszyć. Także w drogę. Za chwileczkę będziemy kończyć na dzisiaj. Jesteśmy w Mariestad, także szybki biwaczek. Jutro mamy podobno fajną pogodę z rana, więc będziemy ostatnią prostą robić. I koniec jeziora Wender. No papa Nanuk, ja sobie płynę. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Bardzo ładnie. Tak. No nie widzisz, tego się nie pije. No. Co pływaku?
Dotarliśmy pod Mariestadt. No i tutaj będziemy czekać na kuriera, który ma przywieźć zapasy na zimę oraz dodatkowy sprzęt. Plan był jednak taki, że do miejscowości Chowa kurier miał dojechać, ale pogoda jest taka, że po prostu jest duże ryzyko, że po prostu tam nie dopłynę. Co prawda jest to około 70, może 80 km, może troszeczkę więcej, ale tak dmucha, że po prostu fala jest taka, że to nie idzie płynąć. Po prostu trzeba tutaj zostać, odebrać tutaj cały sprzęt, no i tyle. No i po prostu się tarabanić dalej z tym wszystkim już na północ. No nic nie poradzę. Chciałem to po prostu zrobić, odebrać paczki od kuriera już po ukończeniu jeziora Wener, ale po prostu się czasowo nie wyrobię. No trzeba to po prostu wszystko robić na bieżąco, na żywioł, że tak powiem. Także spędzimy tutaj z 1,5 tygodnia, może 2 tygodnie. W międzyczasie po prostu będę musiał znowu szybko niwelować objętość ekwipunku, żeby się cały załadować z tym, co przyjdzie od kuriera, co przyjdzie z Polski, od sponsorów. No i tyle. Jak już będziemy gotowi, to po prostu ruszymy dalej. Przed nami most łączący tą dużą wyspę Torsu ze stałym lądem.
Kamień milowy. Także za mostem już się zaczną otwarte wody z powrotem. Chwilowa przerwa na rozprostowanie kości. Już traciłem czucie w wódzie od stałego klęku. Zostało nam jakieś 35 minut słońca i będzie zachód. Także płyniemy do najbliższej plaży. Znaleźliśmy coś ciekawego na mapie i po prostu bez rozładowywania kanadyjki tam się zatrzymiemy. Przeczekamy noc i rano od razu lecimy dalej. Dopływamy do ujścia. Koniec już jeziora. Już płyniemy pod prąd. Wyraźnie go czuć. Jest co robić. Także prawie jezioro skończone. Zostało może z 1,5 kilometra pod prąd i będziemy mogli powiedzieć, że przepłynęliśmy jezioro Venere. I pierwszy etap wyprawy zakończony. Dopłynęliśmy do rzeki. Teraz czeka nas wiosłowanie pod prąd. W sumie nie wiosłowanie, bo pływnięcie. Jakby to zrobimy, to ja nie wiem, ale coś trzeba wymyślić. Pewnie będziemy się linować. W każdym razie po 4 miesiącach i 1 dniu zakończyliśmy pierwszy etap wyprawy. Szczęśliwi, ale zmęczeni.